Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku serii Obudź w sobie artystę. I dziś zabieram Was w podróż przez 5. tydzień już drogi artysty według książki o tym właśnie tytule Julie Cameron. I w poprzednich odcinkach uczyliśmy się rozpoznawać swój głos wewnętrzny, swojego wewnętrznego krytyka. Uczyliśmy się też przywracać sobie poczucie bezpieczeństwa, a także odzyskiwać sprawczość i spójność wewnętrzną. Teraz nadszedł czas na kolejny krok, jakim jest odzyskiwanie poczucia możliwości. Jest to bardzo ważny temat. A dlaczego? Bo właśnie teraz zaczynamy dostrzegać, że wiele z tego, co dotąd wydawało się nam niemożliwe, naprawdę jest w naszym zasięgu. Pamiętacie, w zeszłym tygodniu odzyskiwaliśmy swoją sprawczość i moc i teraz ten rozdział Julia zaczyna od słów: jedną z głównych przeszkód w akceptacji szczodrości Boga jest nasze ograniczone wyobrażenie o tym, do czego w rzeczywistości jesteśmy zdolni. Czyż to nie piękne? I dlatego, jak często mówimy o sobie, to nie dla mnie, nie mam szans, albo jest za późno, za trudno, za drogo, czyli umniejszamy sobie i takie właśnie myśli nie są tak właściwie obiektywną prawdą, tylko są one echem naszych starych przekonań, takich naszych zapisów systemowych, które przyjęliśmy od innych ludzi, na początku od rodziców, od nauczycieli w szkole, od naszego środowiska. I Cameron przypomina, że Bóg, albo jak wolicie, wszechświat, źródło, jakkolwiek, jest nieograniczonym takim bankiem energii i możliwości. Ale prawda jest taka, że my często korzystamy tylko z tej malutkiej części tego całego bogactwa, które jest tylko właśnie na wyciągnięcie ręki, tylko my się boimy nawet prosić. I w tym rozdziale często autorka używa pięknej metafory studni, czyli kiedy tkwimy w stagnacji, kiedy nie wierzymy w swoje możliwości, nasza studnia wysycha po prostu. I aby odzyskać to poczucie przepływu, bo pamiętajcie, o to chodzi, żebyśmy byli cały czas we flow, to musimy tę studnię napełniać nowymi doświadczeniami, nowymi przyjemnościami, zabawą, a także odwagą marzenia na nowo. No bo jak studnia wyschnie, to później właśnie mamy taki moment właśnie stagnacji, czyli ta linia EKG jest bip, a jak jest bip, to znaczy, że już nas tu po prostu nie ma i sobie wegetujemy, a nie żyjemy. Julia mówi, że nie dzieje się ze mną nic drastycznego, chyba to nie działa, mówimy często. Ale tak naprawdę dzieje się i to bardzo dużo, bo proces twórczy jest subtelny i dokonuje się w tle. Tak właśnie mówi Julia, więc nie wątpimy, bo proces cały czas się dzieje. I sama kiedyś blokowałam się swoimi myślami, że na to nie mogę sobie pozwolić, albo właśnie nie jestem wystarczająco dobra. Moje marzenia są właśnie zbyt nierealne, więc po co w ogóle marzyć jak... Teraz to w ogóle sobie mówię, że dream big albo wcale. A potem właśnie parę lat temu okazało się, że zrobiłam właśnie ten jeden krok naprzód i okazało się, że te drzwi wszechświata zaczęły się otwierać, że wystarczyło właśnie zaufać temu procesowi, więc ja bym chciała, żebyście właśnie zaczęli realizować te nawet największe, najbardziej takie spektakularne marzenia, które Wam się wydają bardzo odległe i po prostu zacząć eksperymentować. Zobaczcie, co się stanie. Nie jesteście ciekawi, co tam jest za drzwiami? Bo ja jestem. Ja jestem ciekawa każdego kroku, każdego dnia,
co przyniesie mi właśnie przyszłość, więc ja się już budzę taka głodna, nie jedzenia, jedzenia też, ale głodna tego dnia, co dzisiaj się fajnego wydarzy i jak mogę zupgrade'ować wczorajszą mnie do wersji dzisiejszej i każdego dnia to samo, żeby codziennie być jeszcze odrobinkę lepszą od poprzedniej wersji i tak samo jest właśnie z marzeniami i żeby tak codziennie dokładać jakąś cegiełkę, aż w końcu nawet się nie obejrzycie za siebie, a naprawdę tak się czasem zdarza, że o kurczę, to było moje marzenie nawet rok temu, to było moje marzenie 3 lata temu i już się spełniło, więc jeżeli taką dokładamy cegiełkę codziennie do tych naszych marzeń, to naprawdę nawet się nie obejrzycie, a one zaczną się powoli, stopniowo spełniać, tylko trust the process. Musimy się, nawet gdzieś tutaj mam wytatuowane, musimy po prostu być cierpliwi, ale konsekwentni, kochani. Każdy z nas ma w sobie to nieograniczone źródło siły i twórczej energii. Trzeba po prostu po to sięgnąć. Od kilku lat w ogóle wyznaję zasadę boję się i robię. I tego Wam życzę. Naprawdę, bo często jest tak, że strach ma wielkie oczy i zrobicie tylko kroczek, się okaże, że wcale nie było tak strasznie. A jest więcej z tego benefitów niż tych lęków naszych. Cameron przywołuje nasze życie do rzeki, że czasem jest rwąca, czasem jest płynąca spokojnie, czasem jest też zasypana głazami. Ale jeśli właśnie pozwolimy jej płynąć, to ona zawsze znajdzie drogę. Czyż nie? Pomyślcie sobie o obszarze swojego życia, w którym czujecie taki zastój. A teraz wyobraźcie sobie, że ten zastój to tylko taka zatamowana rzeka. I co by było, co by się stało, gdybyście pozwolili tej rzece przepłynąć? Tak jak jesteście, tylko pozwólcie jej płynąć. Ona sobie ominie te wszystkie głazy. Więc no, bardzo fajne ćwiczenie, powiem szczerze, że sobie nad tym przysiądę. Także w tym tygodniu pracujemy z testem, który Cameron nazywa testem na prawdę i kłamstwo. Chodzi o to, by przyjrzeć się swoim myślom i sprawdzić, czy są one takie naprawdę nasze, czy tylko właśnie przejęte od otoczenia. Czyli właśnie wtedy, gdy pozwalamy sobie marzyć, zaczynamy odzyskiwać poczucie właśnie naszych możliwości. I na przykład takie zdanie: nie jestem wystarczająco utalentowana. Czy to jest obiektywnie prawda, czy fałsz? No, fałsz. Następne zdanie: moja kreatywność ma wartość. No to jest prawda. Albo jest już za późno na tworzenie. No to jest fałsz. Albo zawsze mogę zacząć w każdym momencie mojego życia. No i to jest prawda, kochani, bo nigdy nie jest za późno. Pamiętajcie, ja bym chciała, żebyście tak eksperymentowali i weryfikowali zapisane programy wasze z przeszłości, które mamy w sobie. Tak jak mówiliśmy wcześniej, szkoła, rodzice, społeczeństwo na nas wpływają i mamy to zapisane jak na twardym dysku, ale wszystko da się zmienić i da się zapisać na ten dysk od nowa. To tak jak z tatuażami. Jakieś z przeszłości mamy czas. Nie ja, bo mój pierwszy tatuaż zrobiłam w wieku 400 lat, ale czasem zdarza się, że spotykam kogoś, kto ma tatuaże, które robił jak miał tam paręnaście lat i zawsze mówię: o, to jest jakiś tam smok, który zrobiłem jak miałam 18 lat i teraz żałuję. Ale prawda jest taka, że w dzisiejszych czasach można laserowo wyczyścić i nałożyć nowe. I to samo jest ze wszystkimi naszymi przekonaniami. Zawsze możemy wybierać wszystko to, co nam służy, a pozbywamy się to, co nie służy naszemu wyższemu dobru, to już nie jest nam potrzebne, więc po co to dźwigać? Pozbywamy się, żeby mieć miejsce na nowe.
A teraz przeczytam Wam bardzo ciekawy fragment o autodestrukcji. Tak jak mówiliśmy wcześniej, mamy mnóstwo takich sabotujących programów w podświadomości naszej i musimy sobie tylko zdać sprawę, które to są, oddzielić ziarna od plew, które są tak naprawdę autodestrukcyjne, bo my sami sobie to robimy, sabotujemy sobie często sami swój umysł, a które myśli są prawdziwe, obiektywnie prawdziwe. Więc posłuchajcie. Czy zachowujesz się autodestrukcyjnie? Bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie. Po pierwsze, trzeba wiedzieć coś o swoim prawdziwym ja. W tym samym, które się systematycznie niszczyło. By szybko sprawdzić, jak bardzo się od niego oddaliliśmy, zadajemy sobie pytanie, czego bym spróbował, gdyby to nie było zbyt szalone. 1. Skoczyć ze spadochronem, nurkować z butlą. 2. Nauczyć się tańca brzucha, tańców latynoamerykańskich. 3. Opublikować swoje wiersze. 4. Kupić perkusję i zacząć na nie grać. 5. Przejechać rowerem całą Francję. Jeśli Twoja lista wydaje się kusząca, choć szalona, jesteś na dobrej drodze. Zwariowane pomysły są w rzeczywistości głosami Twojego prawdziwego ja. Co byś zrobiła, gdyby to nie było zbyt samolubne? 1. Zapisałabym się na kurs nurkowy. 2. Poszłabym na kurs tańców latynoskich. C. Sporządziłabym listę wydawców poezji i co tydzień posyłała komuś jeden wiersz. 4. Kupiłabym używaną perkusję, którą sprzedaje mój kuzyn. 5. Zadzwoniłabym do Biura Podróży i wypytała o Francję. Poszukując wewnętrznego stwórcy i otwierając się na dar kreatywności, uczymy się duchowego podejścia do życia, wiary, że Bóg jest dobry, tak jak my i cały stworzony świat. W ten sposób omijamy pułapkę cnoty. Czy nie macie, bo ja mam tysiące takich szalonych pomysłów, które gdzieś tam chciałabym, a boję się, teraz już nie, ale tak miałam, że no przecież fajnie by było zrobić swój podcast i przekazywać jakieś prawdy albo jakieś takie, które mi pomogły treści i dzielić się z ludźmi. Może komuś też jakoś się zrobi cieplej na sercu, że nie jest sam i ktoś też przeszedł tą drogę. No ale wcześniej były właśnie obawy, przecież nie mam radiowego głosu, w ogóle nie mam żadnego wykształcenia w tym kierunku podcastowego i przecież w ogóle co? W ogóle po mojej menopauzie to w ogóle mam brain fog i ciągle mam zaniki pamięci i tak dalej, i tak dalej. No i takie właśnie sabotujące myśli krążyły, aż w końcu nic, po prostu zagłuszyłam je, wstałam i zaczęłam działać. No i tak jest ze wszystkim. Bój się i rób, jak mówi chyba Walkiewicz, tak? O ile się nie pamiętam nazwisko dobrze. Jeden z moich właśnie mentorów. Dokładnie. Boimy się, robimy, kochani, naprawdę. Nawet jak zrobimy z siebie pośmiewisko na początek, no to trudno. Też może tak się zdarzyć, ale z drugiej strony, no i co? Że się będą śmieli? Zawsze znajdą się tacy, którzy Cię wyśmieją. Zawsze są tacy, którym się to nie podoba. Ale jeżeli Tobie ma to sprawić radość, no to why not? A do tego właśnie mamy zmierzać, żeby sobie sprawiać radość, a nie innym wokół. Teraz pomówmy o ćwiczeniach w tym tygodniu. Cameron daje nam kilka zadań, które pomagają przełamywać właśnie te blokady i rozszerzyć poczucie możliwości. Numer 1. Test na właśnie tą prawdę, fałsz. Czyli zapisz sobie ograniczające myśli i skonfrontuj je z rzeczywistością, tak jak mówiliśmy wcześniej. Drugie ćwiczenie to lista życzeń. Zapisz 20 rzeczy, które chciałabyś zrobić
mieć lub przeżyć bez cenzury i ocen. Tak jakbyście mieli no limit pieniędzy, no limit czasowy i żadne ograniczenia, co by było na takiej waszej top 20. Następnie zadania przyziemności, czyli znajdź prostą czynność, która daje ci radość i rób ją regularnie. Cokolwiek, tańczysz, śpiewasz, nie wiem, cokolwiek wam sprawi taką małą radostkę, to właśnie wykonujcie, ale regularnie. Następnie wybierz 5 dziecięcych marzeń z przeszłości swojej i spróbuj je ożywić w dorosłym życiu. Musicie sobie przypomnieć, oczywiście. Bardzo często tutaj wracamy do dzieciństwa. I na tym etapie naszej wspólnej podróży uczymy się rozszerzać swoje spojrzenie. To, co wydawało się nam niemożliwe, staje się osiągalne. To, co było tylko marzeniem, może się stać naszym planem. Zaczynamy takie właśnie odkopywać te nasze marzenia, odkurzać, a nuż tutaj, co by było, jakby się spełniło. Zapraszam Was, żebyście w tym tygodniu wykonali ćwiczenia, wszystkie zapisali swoje marzenia. Oczywiście randki dalej kontynuujemy i poranne strony dalej zapisujemy i sprawdzili, które z nich możecie zacząć realizować już dziś. Pamiętajcie, że workbook do tego tygodnia znajdziecie jak zwykle do ściągnięcia na mojej stronie Holistyka Studio. I może na końcu spróbuję zrobić takie podsumowanie, wszystkie dokupy te rozdziały wrzucić i wydać jako taki kompletny workbook, ale póki co macie do ściągnięcia co tydzień, więc zapraszam, bo te wszystkie ćwiczenia tam są w takiej uporządkowanej formie. No i co, kochani, to już koniec naszego rozdziału 5. Za tydzień Was zapraszam na 6. i już będziemy prawie na półmetku. I bardzo bym Was prosiła o podzielenie się ze znajomymi, z rodziną, jeżeli sądzicie, że są to wartościowe treści, oraz oczywiście podzielenia się w komentarzach, jak tam Wam idzie. I widzimy się za tydzień w sobotę. Buziaki, pozdrawiam i dziękuję jeszcze raz za wszystkie subskrypcje, serduszka, lajki no i za Waszą obecność na moim kanale i w moim życiu. Dziękuję Wam, buziaczki.